Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Witamy Was na zlocie Retro MTB i pokażę Wam teraz krótki przegląd tego, co dzisiaj u nas gości. Część z tego obejrzycie na kanale Króla Rowerów. Ja będę Wam linkował jego film, a teraz taka szybka przybitka ode mnie. Tutaj widzimy pierwszy rower. To jak dobrze pamiętam, rozmawiałem z jego właścicielem i jest to właśnie stalowy Specialized, jeśli dobrze pamiętam, z 92 roku. 89 właściciel? O, no to właśnie i bardzo fajnie się składa. Jest to brat bliźniak tak naprawdę Stam Jumpera z roku 89 tak samo. Był to, można powiedzieć, pierwszy rower gravelowy seryjny na świecie. Był wyprodukowany 500 sztuk tego modelu. No tutaj mamy wersję taką właśnie, której nie ma w katalogu. Ich było zdecydowanie mniej. Mamy tutaj takie fajne dźwignie manetek, które mają możliwość regulacji. Na zasadzie możemy mieć kliknięcia, możemy to też zmienić. Jest przy nim jeszcze troszeczkę roboty, ale chciałem dzisiaj właśnie tutaj... Wiedziałem, że jest grono ludzi, które po prostu doceni coś takiego. No i mam nadzieję, że kogoś też zaskoczyłem. Dobra, bo tutaj słuchajcie, Maciek już na mnie patrzy swoim wzrokiem, a on ma się zbierać. Jego Ravena oczywiście widzieliście u nas na filmie, ale zobaczcie, zmieniły się opony. Mamy Giggs Barrow Race i pamiętam, że sam na nich kiedyś jeździłem. Były bardzo fajne i temu rowerowi teraz dają dużo uroku, ale tutaj bardzo naprawdę fajna sztyca, czyli ROX. Siodło też jest zmienione na Richeya. No i teraz naprawdę myślę, że wygląda genialnie. Maciek, plany na zmiany? Tak, przerzutka przód na pewno, tył może faktycznie do 953. No i jakieś heble ładne jak się trafią, to też pewnie coś bardziej z epoki, żeby to jakoś fajnie grało. I zobaczcie dalej, tak szybko pokażę Wam, co mamy. No klasyka gatunku, czyli właśnie termoplastowy GT. Tutaj właściciel wspominał, że troszkę ta faktura karbonu się uwidoczniła poprzez to, że no, rower ma już swoje lata i on tutaj bardziej był właśnie ciemny, jak tutaj pewnie tego nie widać dobrze na filmie, ale on był ciemny, a teraz ta faktura karbonu się tutaj nam pojawia, ale rower naprawdę, no według mnie nawet dzięki temu robi swoją robotę 100 razy lepiej i wygląda naprawdę doskonale. Ja o takim sprzęcie kiedyś marzyłem no i tak naprawdę do dzisiaj widziałbym go w swoim portfolio rowerów, które niekoniecznie gdzieś tam wiszą, ale nawet sam bym się na nim chętnie przejechał. Tutaj zobaczcie od Artura z Maestro Bike, którego serdecznie też pozdrawiamy. Przyjechał do nas z szosą, mówił, że skończył ją składać chyba o 2:00 w nocy. No i oczywiście klasyka koła Spinergy, Dura Ace, jeśli dobrze widzę. 8-kowy, 2, 4, tak, 6, 8 biegów, 8-kowy, naprawdę piękny sprzęt i zobaczcie, nawet tutaj zadbał o taki detal jak ta dętka, już współczesna, ale bardzo fajnie to wszystko razem się komponuje i rower wygląda przepięknie. Tutaj zobaczcie, mamy piękną sekcję rowerów DH i naprawdę jest grubo, jest co oglądać, jest co podziwiać. Tutaj nawet mamy, pewnie wiele osób kojarzy tą klasyczną, przepiękną przerzutkę Sainta z mocowaniem do
osi tylnej piasty, no coś po prostu przepięknego. Ale też zobaczcie na tą piękną tutaj wycinankę CNC i w ogóle całą konstrukcję tej ramy Rocky Mountain, no po prostu przepięknie to wygląda. Z przodu z kolei troszkę bardziej współczesny RockShox Totem z takimi no dzisiaj troszeczkę niestandardowymi już goleniami 40 mm. Ja ostatnio taki serwis robiłem tego amortyzatora, no i było trudno już mi te uszczelki kupić, ale jeszcze gdzieś tam je znalazłem, także rower naprawdę przepiękny. Tutaj drugi Rocky Mountain, no i oczywiście zobaczcie na tego genialnego bombera, no, który tutaj jest przepiękną ozdobą tego roweru. Nokian Gazalotti, no oczywiście również klasyka z tamtych lat. Postaram się to jeszcze pokazać. Również przerzutka Sainta. No i tutaj jest przebogata kolekcja. Chłopaki mówili, że rowerów mają znacznie więcej, poruszają się nimi, jeżdżą. No i tutaj z kolei Santa Cruz. I zobaczcie tutaj na klasyce, czyli 8-biegowy XT, D-Maxy żółte, Thompson, no oczywiście niezastąpiony bomber, którego w takiej konfiguracji nie mogło zabraknąć. Tutaj Faust, no też z nowszą przerzutką Sainta już w systemie Shadow. No oczywiście korba Sainta, ja pamiętam jak czytałem o tych korbach w którymś z bikeboardów. Truvativ Hasfeld, no to też klasyka. Dumper Foxa, super. No i nawet siodło Selitalia z karbonową wstawką, super sprawa. I tutaj też zobaczcie na to. Też bardzo fajny sprzęt. No i Shiver. Czy właściwie ktoś mnie ostatnio poprawiał nawet, że chyba źle wymawiam. Shiver chyba. Ale też pewnie znawcy tematu mnie poprawią. Ale też ten amortyzator pracuje naprawdę genialnie, świetnie i no właściwie to jest poezja, jak on działa i jakie nierówności wybiera. A teraz jeszcze krótka przebitka z naszej sekcji XC. O, część już czyta katalogi, okej. Zgadza się. Te reklamy właśnie pamiętam, że działają równie skutecznie. Tam na ścianie już wszystko jest zaprezentowane. Tutaj oczywiście Giant XTC Ani, o którym Wam kiedyś na pewno bardzo szeroko opowiem. I ten rower doczeka się gruntownego omówienia w jednym z filmów. Tutaj Merida z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym od Łukasza. Łukasz ten rower naprawdę dokładnie odnowił. Rama była malowana, nie są to naklejki, tylko jest to aerograf. Rower jest złożony na 8-biegowym XT, ma kilka takich, no oprócz oczywiście hamulców, które są z grupy 9-biegowej, ale naprawdę perfekcyjnie działają. Zwróćcie uwagę też na boostery karbonowe Lizarda, troszkę bardziej współczesne Maviki, no i być może nieco kontrowersyjne opony, ale myślę, że naprawdę fajnie się komponują z tym siodłem i no i takiego tam smaczku dodają, a wiadomo, każdemu się podoba co innego, ale ja myślę, że ładnie się tu skomponowały. A tego Sida robiłem pełen serwis i mogliście go oglądać w jednym z naszych filmów. Tutaj zobaczcie, naprawdę przepiękny Scott Endorphin. Ten rower widywałem na którejś chyba grupie Retro MTB, ale to jest, powiem Wam, że dla mnie naprawdę jeden z piękniejszych rowerów tego zlotu na zielonych oponach Michelin, na pierwszym Sidzie z 98 roku. No właśnie ten szary Xter tutaj robi naprawdę taką genialną robotę, plus te koła Spinergy, no coś pięknego i myślę, że za taki rower pod koniec lat 90. przecież każdy z nas dałby się pokroić. Ja już sobie wyobrażam, jak na takim rowerze by się jeździło, jakby można było się na nim pościgać. Wyścigowa klasyka w gatunku z tamtych lat, no rower jest naprawdę przekozacki, wybajeżony. No i zwróćcie uwagę, nawet rozmawialiśmy o tym, że bidon ISO stara, każdy chyba taki bidon z klapką miał w tamtych latach i no dla mnie przepiękna sprawa. Drugi rower Łukasza, Rocky Mountain z klasyczną, piękną korbą Castle. Naprawdę bardzo ładnie wycięta, chociaż nie jestem pewien, czy to jest jednak wycinanka CNC, bo te obłości troszkę mnie zastanawiają, ale na pewno korba jest przepiękna, nie jest może super lekka, ale zwraca na siebie uwagę. 8-biegowy napęd XT łącznie z hamulcami V-Brake. No i Łukasz zrobił ten rower pod siebie i myślę, że wizualnie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. No i Łukasz mówił, że to jest rower, na którym jeździ mu się najlepiej, także bardzo go lubi.
O Biri oczywiście również nagram Wam osobny film i będę chciał o niej troszeczkę szerzej opowiedzieć, ale jak tylko ten rower uruchomię, bo on w tym momencie wymaga jeszcze nawet odpowietrzenia, przelania hamulców i kilku innych rzeczy. Tutaj tytanowy móc, którego składałem wczoraj do późnych godzin nocnych i ten rower już mogliście na pewno widzieć na naszej stronie w galerii rowerów, które zbudowaliśmy. Jak widzicie, brakuje lewego ramienia korby. Na to ramię czekamy i dzisiaj zapewne dojdzie i zostanie założone na swoje miejsce. A ja tutaj w tym rowerze robiłem jego kompleksowy serwis, ale również są pewne smaczki. Mianowicie, zobaczcie, to jest tytanowa linka. Tytanowa linka znajduje się także w przerzutce tylnej i w hamulcu przednim. Jest to linka KCNC. Były to jedyne linki na świecie wykonane w 100% z tytanu. Tutaj linka jest stalowa, ale dlatego, że z przodu będzie przerzutka XTR FDM 952, czyli ta lżejsza z aluminiowym niklowanym wózkiem i systemem differential plate. Ta przerzutka jedzie do nas ze Stanów, jest fabrycznie nowa, no i żeby nie zakładać linki teraz tytanowej, nie zagniatać jej, to na razie jest linka stalowa. I powiem Wam ciekawostkę, bo ja też wyczytałem na niektórych grupach zagranicznych, że linki tytanowe, podobnie jak na przykład plastikowe power cordsy, potrafią się wyciągać i dawać taki feeling gumowej klamki czy źle działającej tylnej przerzutki. Ale okazuje się po zamontowaniu, że te linki działają dokładnie tak jak linki stalowe i naprawdę są świetne. Ja też będę je montował w swoim rowerze i pewnie o nich wtedy nagram Wam film. No tutaj mój rower, o tym rowerze też Wam pewnie nagram film, także na razie nie będę się na tym rozwodził, ale zerknijcie tylko na golenie. Też montowałem je wczoraj, odebrałem je od Przemka, który naprawdę przepięknie je pomalował. Ja po prostu chylę czoła, zrobił to po prostu genialnie. Także słuchajcie, nasz zlot trwa. Dziękujemy wszystkim, którzy do nas wpadają. Te rowery oczywiście na bieżąco do nas dochodzą, bo też nie każdy może przyjść na cały dzień. Ja Wam tylko powiem, że ta impreza w zamyśle ma być cykliczna. To jest taki pilot Retro MTB, a myślę, że ta impreza będzie odbywała się w którymś z ciepłych miesięcy, być może w czerwcu, być może w lipcu. Śledźcie na bieżąco nasze media i będę Was informował, co wymyślimy i kiedy taka właściwa impreza się będzie odbywała. Dziękuję za dzisiaj, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.